soli i jeszcze troszkę. I płaską łyżeczkę sody oczyszczonej, którą ciężko jest wydobyć z tego opakowania, ale się udało. I na tym etapie powinnam już dodać przyprawy korzenne, ale zapomniałam. Zrobię to i tak za chwilę, więc nic się nie dzieje. Wszystko mieszam i przesiewam, żeby nie było żadnych grudek. I oczywiście pół mąki ląduje poza miską. Standard. Więc szybka przerwa na czyszczenie stanowiska. Okej, mąka z solą i sodą przesiane. Teraz w drugiej misce, w której mam już 200 gramów masła, odmierzam sobie 200 gramów cukru brązowego. Ja miałam cukier demerara z dużymi kryształkami, więc sblendowałam je trochę wcześniej, żeby łatwiej było mi je później połączyć z resztą. I mam też poczciwy cukier biały i jego dosypuję jakieś 100 gramów. I dodaję pastę waniliową. Jak już się zorientowałam, że trzeba najpierw przeciąć tę końcówkę, żeby ją dodać. I to będą około 2 łyżeczki. Może być też ekstrakt z wanilii, ale ja od paru miesięcy nie mogę go znaleźć w żadnym sklepie. Więc czy ktoś wie, gdzie się podziewa ekstrakt z wanilii? Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje. Dziękuję. Teraz całość musimy skremować, czyli połączyć do uzyskania jasnego koloru i takiej pulchniejszej konsystencji. Możliwe, że użyłam tu też miksera, bo moja ręka już nie
rozsiewam i mieszam całość. Jeszcze stwierdziłam, że muszę dodać więcej cynamonu, bo przecież ma być jesiennie, a cynamonu nigdy nie za wiele.
zmrożenia.